Temat dzisiejszego filmu to montaż Webasto w Łodzi. Materiał jest nagrywany post factum. Webasto zamontowaliśmy ponad 3 miesiące temu, ale uwierzcie, że spędziłam przy tym montażu kilka naprawdę długich godzin i dziś pokażę Wam, co zostało zrobione. Posiadamy łódź Barracuda 545 typu Open, wyposażoną w dwuosobową kabinkę, którą traktujemy jak przechowywalnię wszystkich rzeczy, które niezbędne są w czasie rejsu, więc nie pełni ona w naszym przypadku funkcji sypialnej. Aby stworzyć komfortową przestrzeń sypialną, posiadając łódź typu Open, stworzyliśmy pełne cabrio, które zostało uszyte z taniego materiału na markizy. Testujemy je od roku i w pełni się sprawdza. Po rozłożeniu pokładu słonecznego na dziobie tworzy się pełnowymiarowe łóżko. Przed kupnem Webasto musimy się zastanowić, czy w naszej łodzi mamy miejsce, aby zamontować ogrzewanie. Czyli, czy mamy miejsce na urządzenie grzewcze, czy mamy miejsce, którym wyprowadzimy spaliny, czy mamy miejsce, którym rozprowadzimy ciepłe powietrze oraz czy mamy miejsce na zbiornik na ropę. W naszym przypadku miejscem montażu została bakista rufowa, w której umieściliśmy jednostkę grzewczą. Spaliny zostały wyprowadzone prawą stroną części rufowej, tutaj, ponieważ często stajemy łódką longside lub burta w burtę i wylot spalin na łódkę obok nie jest dobrym pomysłem, a tym bardziej bezpiecznym. My zdecydowaliśmy się na oryginalne przejście, nie na chińskie rozwiązanie w związku z jakością wykonania. To, co jest tutaj istotne, to to, że producent Webasto odradza montaż zakończenia wydechu na rufie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo zalania tego wydechu, np. przez fale podczas zmniejszania prędkości. W naszym przypadku nie ma o to obaw, ponieważ wydech jest zlokalizowany wysoko od lustra wody. Jeśli chodzi o rozprowadzenie ciepłego powietrza, to są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, żeby pobierać powietrze z wnętrza łodzi, tworząc poniekąd obieg zamknięty, co powoduje szybsze nagrzanie, ale niestety sprzyja kondensowaniu się wilgoci jak w samochodzie. I druga szkoła, mówiąca o tym, że powietrze powinno być czerpane spoza miejsca ogrzewanego, co sprawia, że zawsze do przestrzeni ogrzewanej dociera świeże powietrze. Dodatkowo zyskujemy możliwość włączenia wentylacji w tym systemie, co sprawi, że możemy wpuścić świeże, chłodne zewnętrzne powietrze do wnętrza. My wybraliśmy tą opcję. Wybór kratki wylotowej powietrza także nie był łatwy. Zakupiliśmy 3 modele i wybraliśmy ten, który będzie nam najbardziej odpowiadać. I tutaj ważna informacja, wszystkie kratki Webasto o średnicy 60 mm mają ten sam tył, a różnią się tylko fronty, w związku z tym można je łatwo przekładać. Warto również przemyśleć miejsce montażu panelu sterowania Webasto. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest on wodoodporny. W naszym przypadku jest to kabina. Oraz miejsce na czujnik temperatury. Zależnie od wybranego ogrzewania może on być w panelu sterowania, na osobnym kablu albo w najgorszym przypadku przy jednostce grzewczej. Przed zakupem warto to sprawdzić. W naszym przypadku czujnik znajduje się w obudowie głośnika. Kilka słów o czujniku temperatury. By nie tworzyć ordynarnej dziury w kadłubie, czujnik temperatury został zamontowany dość innowacyjnie i zamontowaliśmy go w obudowie głośnikowej po przeciwnej stronie wylotu od Webasto. Sprawdza się to bardzo dobrze i Webasto widzi idealną temperaturę, którą mamy w łóżku. Kable zostały poprowadzone tutaj wewnątrz laminatu, aż do Webasto. Kable do panelu sterowania zostały poprowadzone drugą stroną. Po sprawdzeniu wszystkich możliwości technicznych pozostaje nam dylemat, jakie Webasto wybrać: chińską alternatywę czy oryginalny produkt. I my po kilkudniowych testach na balkonie chińskiego wyrobu doszliśmy do wniosku, że nie chcemy ryzykować i decydujemy się na oryginalny produkt. Dlaczego? Temperatura spalin wylotowych chińskiego Webasto jest dwukrotnie wyższa niż w oryginalnym, co stwarza oczywiste zagrożenia. I tutaj mamy zdjęcie rury wydechowej i kolor tej rury świadczy o tym, że była tam bardzo wysoka temperatura.
Po ostatecznej decyzji o zakupie oryginalnego Webasto zdecydowaliśmy się na model AirTop 2000 STC z kontrolerem HD. To, o czym warto tutaj powiedzieć, to to, że używane Webasto z demontażu można kupić za kwotę 2–2,5 tysiąca złotych. Są to Webasta roczne, maksymalnie dwuletnie, więc warto zainteresować się rynkiem wtórnym. W zestawie, który kupimy, na pewno nie będziemy mieli części, które pozwolą zamontować Webasto w łódce, czyli musimy się zaopatrzyć w brakujące elementy. Jakie to są elementy? Po pierwsze, hermetyczny wydech ze stali kwasoodpornej. Po drugie, przejście burtowe. Po trzecie, rękaw termiczny do wydechu, do osłonięcia całego układu wydechowego, by chronić wnętrze łodzi przed temperaturą. Kolejnym niezbędnym elementem jest zbiornik na ropę. My zdecydowaliśmy się na 7,5 litra pojemności. Dlaczego akurat tyle? Webasto zużywa maksymalnie 0,3 litra na godzinę, więc 7,5 litra wystarczy spokojnie na kilka nocy. Na pewno będziemy potrzebować także rury do rozprowadzenia ciepłego powietrza. W każdej łódce trzeba to rozplanować indywidualnie. U nas wystarczyło około 2 metrów. Warto kupić czarną, chińską, gdyż jest ona dużo bardziej odporna na wilgotne warunki niż oryginalna szara Webasto. Ostatnim niezbędnym elementem, który musimy zakupić, jest metalowy uchwyt Webasto, który będzie stabilizował nasze urządzenie grzewcze. Podczas zakupu dobrze zwrócić uwagę na pompkę paliwa i poszukać zestawu z pompką, która jest wyciszona. Ma ona inny numer niż standardowo. Wersja Marine od wersji samochodowej różni się tylko sterownikiem i pracą wentylatora. Reszta komponentów jest taka sama. Po skompletowaniu całego zestawu sprawdzamy w instrukcji obsługi, w jakiej pozycji Webasto może być zamontowane. I tutaj uwaga. Chińczycy, dodając instrukcję do chińskiego Webasto, określają, że Webasto może pracować w wielu pozycjach, a tak naprawdę poprawnie pracuje tylko w jednej. W pozostałych przy odpaleniu i gaszeniu wydobywają się z niego kłęby dymu. Natomiast w oryginalnym Webasto może ono pracować na boku, w pionie oraz w poziomie, jaki może być nachylony w różne strony. Po zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami technicznymi z instrukcji, przystąpiliśmy do montażu. Urządzenie grzewcze zostało zamontowane we wskazanym miejscu przy pomocy oryginalnego mocowania ze stali nierdzewnej. Po konsultacji z producentem łodzi rodzajem montażu zostało wybrane przyklejanie, czyli przyłożyliśmy mocowanie, odrysowaliśmy jego kształt, okleiliśmy zewnętrzne części papierową taśmą klejącą, by ich nie uszkodzić podczas matowienia powierzchni styku, zmatowiliśmy powierzchnię, po zmatowieniu miejsce odtłuściliśmy acetonem i nałożyliśmy primer Siki. Po upływie 48 godzin Sika związała, jednostka grzewcza została przykręcona i wtedy mogliśmy rozplanować poprowadzenie układu wydechowego oraz układu z ciepłym powietrzem. Po wstępnej przymiarce i określeniu trajektorii przebiegu układu wydechowego zostały zamontowane kwadraciki montażowe, które przykleiliśmy, powtarzając procedurę obrysowania, zmatowienia, otłuszczenia, użycia primera oraz przyklejenia. Taka sama technologia została wykorzystana do ustabilizowania zbiornika na ropę i tutaj mamy pokazany kwadracik montażowy wraz z tyrytytką, która stabilizuje zbiornik z paliwem. Co zrobiliśmy dalej? Nawlekliśmy rękaw termiczny na układ wydechowy oraz wywierciliśmy dziurę montażową na przejście burtowe. Po gimnastyce podczas przykręcania przejścia burtowego i montażu rury karbowanej na owe przejście burtowe, układ wydechowy został zamocowany przy pomocy opasek zaciskowych odpornych na temperaturę 100 stopni. W temacie montażu rury powietrza to, co jest istotne, to to, że zaprojektowaliśmy mocowania, które zostały wydrukowane na drukarce 3D, by tworzyć dystans między gorącą rurą z ciepłym powietrzem, która osiąga 100 stopni, a laminatem łodzi. Zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy również mocowanie do pompki paliwa, mocowanie do zbiornika na ropę i specjalną podkładkę pod prysznic, tak żeby zminimalizować kapnięcie wody na rękaw termiczny.
Do przyklejenia wszystkich elementów zostały użyte produkty marki Sika, czyli primer Siki oraz klej konstrukcyjny 291i. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany mocowaniami, możemy je wydrukować z ABS-u. Obsługa systemu Webasto jest banalnie prosta i każda stereotypowa blondynka sobie z tym poradzi. Nasze Webasto jest wybudzone. Klikamy. To duże czarne pokrętło. Ustawiamy optymalną temperaturę. Niech będzie 30 stopni. Klikamy OK. To czarne pokrętło. I Webasto zaczyna działać. Webasto się odpala. Temperatura spalin we wnętrzu przejścia burtowego wynosi około 100, 108, 110 stopni. Natomiast zewnętrzna część przejścia burtowego ma temperaturę około 20-30 stopni, także można dotknąć palcem bez zagrożenia oparzenia. Powietrze wylotowe z ogrzewania ma około 90-95 stopni, więc skutecznie jest w stanie ogrzać wnętrze naszej łódki. Temperatura rękawa termicznego to około 40-45 stopni. Można bez żadnej obawy chwycić rękaw ręką. Temperatura rury rozprowadzającej ciepłe powietrze to około 105-110 stopni. I w związku z temperaturą tej rury niezbędne są dystanse, o których mówiłam wcześniej, tak żeby nie uszkodzić laminatu. Po założeniu cabrio praca Webasto jest prawie niesłyszalna. Webasto zostało przetestowane podczas pobytu na Mazurach na początku maja, gdzie temperatura zewnętrzna w nocy oscylowała w granicach 0 stopni Celsjusza. Webasto było w stanie utrzymać temperaturę wewnątrz cienkiej zabudowy cabrio na poziomie 21 stopni. I tutaj ważna informacja dla kobiet, Webasto może być również używane jako alternatywa dla suszarki do włosów. W Łodzi posiadamy jeden akumulator 100 Ah, który w zupełności wystarcza na całonocną pracę urządzenia i z dużym zapasem na rozruch silnika. Warto dodać, że Webasto AirTop 2000 STC zużywa prawie połowę mniej energii od konkurencyjnych chińskich wyrobów.
Zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Jeżeli chcesz, aby kanał się rozwijał, zasubskrybuj, ponieważ motywuje mnie to do nagrywania i montowania kolejnych treści.